Cześć, witajcie. Mimo że mamy okres letni i nie jest to najlepszy okres na wprowadzanie retinoidów, to myślę, że warto w takim telegraficznym skrócie przedstawić Wam, na czym polegają restrykcje Unii Europejskiej dotyczące 3 form retinoidów, co się odbiło szerokim echem w internecie, zasiało troszeczkę paniki niepotrzebnie i oto jestem, żeby Was uspokoić, wyjaśnić, dlaczego w ogóle Unia Europejska wzięła się za te 3 formy retinoidów, na czym te restrykcje polegają, ile czasu jest na ich wyegzekwowanie i też jakie są alternatywy oraz jak można ewentualne zmiany obejść. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy filmik będzie pomocny. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry. Zachęcam do subskrypcji kanału i już zaczynamy. Zacznijmy od podstaw. Restrykcje wynikają z opinii Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Konsumentów z października zeszłego roku i mają wejść w życie z końcem tego roku, 2023, więc pewnie jeszcze do tego czasu będą jakieś poprawki czy aktualizacje i dotyczą 3 form retinoidów: retinol, retinoacetaty i retynylpalmitatę, wiecie, polska angielszczyzna. 0,3% produktów do twarzy, zmywalnych i nie, oraz 0,05% produktów do ciała ze względu po prostu na większą powierzchnię. Wspomniana już Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Konsumentów m.in. zajmuje się określaniem na podstawie badań maksymalnych stężeń składników w kosmetykach. I warto tutaj zaznaczyć, że robią to z bardzo dużym buforem bezpieczeństwa. Czy to znaczy, że retinoidy powyżej 0,3% są niebezpieczne? Nie. Retinoidy zostały wzięte pod lupę, dlatego że statystycznie wysokie, takie przy górnej granicy spożycie witaminy A dotyczy 5% populacji. Dokładnie, spożycie, czyli to w diecie, czyli to, co jemy i suplementujemy, a z racji tego, że Unia Europejska nie jest w stanie kontrolować tego, co i ile jemy, jak się suplementujemy, to stwierdzili, że wezmą się za kosmetyki, gdzie mają tą moc, żeby uregulować te kwestie dotyczące stężenia, mimo że nie ma dokładnych badań na ludziach i sami to zaznaczyli w tej opinii, które by wskazywały na to, że miejscowa aplikacja witaminy A na skórę wpływa na stężenie witaminy A w osoczu, a więc w naszym krwiobiegu. Więc bardziej skupili się na wchłanialności retinoidów przez skórę w 7,7% i też magazynowaniu przez skórę witaminy A, no ale z drugiej strony nie mają danych na to, że ta witamina A przenika do naszego osocza. Więc przyjęto deterministyczne podejście, a więc opierające się na braku wystarczających danych, aby ustalić górną granicę witaminy A w kosmetykach. Opierając się na najgorszym możliwym scenariuszu, zakładając, że użyjemy wszystkich możliwych form podania witaminy A, czyli balsam do ciała, krem do rąk, produkty do twarzy i ogólnie produkty też zmywalne. Więc z jednej strony mamy takie maksymalne podanie witaminy A przez skórę, a z drugiej strony mamy statystyki dotyczące populacji i jej nawyków i też tutaj przyjęto ten taki maksymalny próg przyswajania witaminy A z diety i suplementacji. Więc mamy tutaj mamy maksimum i to łącząc ze sobą nadal jesteśmy poniżej górnej granicy. I tak właśnie są określane maksymalne stężenia składników w kosmetykach dopuszczonych do obiegu. Więc pamiętajcie, że każde stężenie maksymalne składnika jest szacowane w taki sposób. Oczywiście przy niektórych mamy więcej danych, przy innych mamy mniej, natomiast zawsze jest ogromny bufor bezpieczeństwa. Sama komisja wielokrotnie zaznacza, że ma konserwatywne podejście i musi uwzględnić wszystkie źródła, bo jest to po prostu kwestia zarządzania ryzykiem. Druga, mniej znacząca kwestia, wspomniana tylko raz, to jest możliwe działanie drażniące, więc jest to kwestia po prostu wyrabiania tolerancji, powolnego wprowadzania i stopniowego zwiększania stężenia, aniżeli zaczynania od razu od 1-2%. No i teraz co dalej? Szczerze, nic szczególnego. Zakładając, że zmiany wejdą w życie z końcem roku, to od wejścia w życie tych zmian producenci jeszcze mają 18 miesięcy na wypuszczenie do obiegu tych już produktów, które były na taśmie, które były w przygotowaniu, tak żeby nie byli stratni,
a potem jeszcze mamy 36 miesięcy na wycofanie już tych istniejących w obiegu produktów z wyższym stężeniem niż 0,3% dla produktów do twarzy i 0,05% dla produktów do ciała. A więc łącznie mamy takie minimum 3,5 roku na to, żeby ewentualnie zaopatrzyć się w jakieś produkty z wyższym stężeniem, o ile w ogóle chcecie. Restrykcje na ten moment dotyczą retinolu, retinylacetate i retynylpalmitate. Retinol, no to jest retinol i występował w wyższych stężeniach, natomiast te dwa pozostałe estry retinylu występowały jako dodatek. Retynylpalmitate często występowało jako taka atrapa retinolu. Widzieliście na opakowaniu retinol, a okazywało się, że w składzie jest retynylpalmitate jako ta mniej aktywna pochodna witaminy A. Na razie restrykcji nie dotyczą retinalu i retynylinoleate, a w ogóle nie było wzmianki o Gran Active Retinoid, czyli ester kwasu retinowego i retynylretinoate, czyli hybryda retinolu i kwasu retinowego, więc w moim odczuciu najskuteczniejsza pochodna, której używam z powodzeniem, więc ja powiem Wam szczerze, się w ogóle nie przejęłam tymi możliwymi restrykcjami. Raz, dlatego, że po prostu używam tych stabilniejszych, mniej drażniących, a skuteczniejszych pochodnych, jak właśnie retinol bądź retinoate. No i też nawet jeżeli te restrykcje wejdą w życie, to mamy długi czas do wyegzekwowania tych zmian. No i też Unia Europejska to nie koniec świata. Wielka Brytania nie należy do Unii Europejskiej, także mamy inne kraje. Mamy teraz takie czasy, że wszystko możemy zamawiać przez internet. Ciekawa jestem, czy tutaj będą jakieś restrykcje, chociaż wątpię. No a jeżeli będą, no to zawsze możemy się uśmiechnąć do jakiejś cioci z Ameryki i sobie ogarnąć ewentualnie na wakacjach. Także ja w ogóle się nie przejmam tymi restrykcjami i Wam też polecam się nie przejmować. Nawet jeżeli jesteście hardkorami i używacie w tym momencie 4% stężenia retinolu, no to macie jeszcze mnóstwo czasu na to, żeby poczynić jakieś tam zapasy, poczekać może na jakieś wyprzedaże, a na pewno będą. Też przez to, że producenci, jak już będzie ten okres pozbywania się produktów, to z pewnością będą je wyprzedawać, więc na spokojnie. Artykuły, które mi podsyłaliście, one miały na celu zasianie paniki i zareklamowanie produktów, które mają wyższe stężenia retinoidów, tak żebyście właśnie w tej panice zrobili zapas. Podsumowując, w moim odczuciu Unia Europejska niepotrzebnie miesza przyswajanie witaminy A z diety z kosmetykami. To są dwie różne kwestie. Natomiast lubią dmuchać na zimne, nie pierwszy raz, pewnie też nie ostatni, więc ciekawa jestem, co Wy sądzicie na ten temat. Dajcie znać w komentarzu i mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Jeżeli tak było, to zostawcie kciuka do góry. Zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!